Szanowni widzowie, drogie żbiczki, a ja witam serdecznie z tej strony. Proszę Państwa, ja przybyłem tutaj, aby pogodzić się z Crusader Kings 3. Mianowicie ostatni DLC, potężny, gigantyczny, który dodał regiony dalekiej Azji, Chiny oraz Japonię, no totalnie mi nie podszedł. Rozegraliśmy sobie na streamie kampanię Japonią króciutką oraz Chinami i tak się zniechęciłem do Crusader Kings 3, że trzeba to naprawić. A czymże lepiej tego nie będziemy naprawiać? Czym nie pogodzimy się, za pomocą czego nie pogodzimy się z Crusader Kings 3 niż wielką, słowiańską, polską. Proszę Państwa, krótki, jednoodcinkowy materiał z CK3 z naszej Polszy na najwcześniejszym scenariuszu pod Wielką Polskę. Wyjątkowo nie będziemy klikać żadnych roleplayów, fabułek, bo zwykle jak gramy Crusader Kings 3 to robimy te fabułki, roleplaye, sobie dynastię tworzymy, historię, żeby było przyjemnie. Teraz na pogodzenie, aby wrócić na dobre relacje z tym piękną grą Paradyżu. Oczywiście pod kątem fabułkowym, ale dzisiaj wyjątkowo zrobimy sobie po prostu zwykłą, wielką Polskę Rzeczpospolitę, rozumiesz, słowiańską, gdzie celem będzie po pierwsze zjednoczenie Polszy, naszej dzisiejszej małej, okrojonej, potem wielką, prawdziwą Polskę Rzeczpospolitą, no i przy okazji zjednoczyć te ziemie słowiańskie, zreformować religię słowiańską, to wszystko przy okazji naszej dynastii Piast. Także proszę Państwa, Rudy, Siemowit, Piast, Polak, prawdziwy Słowianin, nie jakiś tam rzymiański podrabianiec, importowany, rozumiesz, z tego, rozpoczyna nową fabułkę. Zapraszam bardzo serdecznie. Ależ piękna Polania, piękne grudy piastowskie, piękne początki naszego wielkiego imperium oraz naszym celem, jeżeli dobrze pamiętam, to musimy ogarnąć, zdobyć, kontrolować 3 święte słowiańskie miejsca. Arkona, Płock oraz Kijów będą chyba naszymi celami. Przy okazji gdzieś to się wkręci w granice naszej Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, zaczynamy nasze piastowskie rządy. No to nieźle zaczyna się nasza, rozumiesz, spaczona fabułka. To aż się prosi pod jakiś fabularny kontekst, ale nasz Siemowit, pomimo że jest rudy, to wydaje się całkiem w porządku postacią. Natomiast jego syn i dziedzic, Domawój, ma pewien problem. Jest opętany totalnym krygiem. No cóż, też się prosi, tu jest taki potencjał fabułkowy, ale powiedziało się, że nie gramy pod fabułkę, tylko pod wielkie napisy na mapie i Wielkie Polskę. Także niestety, Domawuju, twój potencjał kiedy indziej będziemy wykorzystywać. Ciekawe, że nasi opętani Piastowie preferują elitarne oddziały łuczników jako ekipa zbrojna towarzysząca naszemu słowiańskiemu wodzowi. Proszę Państwa, wielka wojna naszych czasów, przechodzimy od razu do działania, bo trzeba kawał, rozumiesz, Rzeczpospolitej zjednoczyć. Szybki sojusz z Śląskiem za pomocą mariażu oraz z odległym Nowogrodem. 2 strategiczne sojusze, które powinny nas wspomóc. Co ciekawe, nie tylko Domowój jest opętany, również najmłodsza córka Milena jest opętana. No cóż, jest jak jest, my natomiast ruszamy na pierwszą wojnę naszych czasów, aby zdobyć Kujawy. Fabułka jednoczenia Słowiańskiej Rzeczpospolitej zaczyna się od interwencji na Kujawach. Kujawy zdobyte, a w międzyczasie piastowska armia podąża, aby przechwycić wrogów oblegających Kalisz. Mamy pierwszą wielką bitwę tych czasów. Bitwa pod Kaliszem. Wódz Rudawy Siemowit walczy z Stefanem z Chełmna. Proszę Państwa, nasi łucznicy masakrują nieprzyjaciela i mamy rzeź pod Kaliszem. Piastowscy łucznicy piu 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 niczym z gatlingów wystrzelali obrońców, którzy nie spodziewali się, że odsiecz przyjdzie do naszego oblężonego grodu. Straty wyniosły 9. Prawdopodobnie niektórzy strzelali bardziej po swojej niż po naszych. Wystarczyły 2-3 wojny i już lokalne plemiona Polaków poznają się o potędze naszego rudego Siemowita. Rudy Piast właśnie dyplomatycznie zwasalizował przyszłe Pomorze Gdańskie, a obecnie trwa wyprawa na Sierac. Poziom sławy, nasza postać jest powszechnie znana wśród wszystkich Słowian zachodnich, a granice Polanii rozszerzają się coraz bardziej. Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie naszych opętanych Piastów. Okazało się, że najlepszym wyborem na nadwornego medyka jest opętany Domowój, także NFZ już wtedy był ekstra. Nasz piastowski Siemowit rozpoczyna kolejną wojnę, tym razem jego oponentem jest Krak III, wódz Krakowa z plemia Wiślan. Nasze piastowskie armie ruszają na południe.
aby zająć i przyłączyć Kraków do naszej tworzącej się Rzeczpospolitej. Możemy utworzyć tytuł Kujawy. Troszeczkę nasza przyszła Rzeczpospolita, nasza Polska się tak rozciągnęła, ale trzeba zaznaczyć nasz teren od Karpat aż po wybrzeże Bałtyku. Troszeczkę tasiemcowo, ale to jest wielka gra. Wielka gra o tron Polski. Aby wszystkie plemiona tutaj lokalne mieć pod kontrolą, pacyfikować, bronić ich przed wschodnią interwencją, przed Morawami, Czechami i innymi dziwnymi zakusami. Także tworzymy tytuł Kujawy, proszę Państwa. I dzięki temu możemy zwasalizować sąsiadów, którzy należeliby do księstwa Kujaw. Mamy Wieluń oraz mamy Łęczycę. No i granica poprawiona. Proszę Państwa, polskie, piastowskie, rude, opętane, słowiańskie realpolitik. Nasze niedawne działania udowodniły, że tylko rudy Piast może tak naprawdę stworzyć wielką Rzeczpospolitą i moglibyśmy już tworzyć Królestwo Polskie, gdyby nie jeden mały problem. Rzymiańskie szekle, proszę Państwa. Rzymiańskie szekle są problemem. Jak zwykle żyto rządzi Polską. Potrzebujemy pieniędzy. Potrzebujemy pieniędzy i to dużo pieniędzy. I myślę, że te pieniądze będziemy mogli złupić w postaci najazdów na Wielkich Morawach. W sensie to nie będą duże kwoty, ale grosik do grosika, wioska po wiosce i uzbieramy na utworzenie Królestwa Polskiego. Najazd na Wielkie Morawy, a właściwie tereny dzisiejszej Słowacji, Czech i trochę Górnego Śląska, zakończone wielkim sukcesem. 55 wielkomorawskich szekli dostarczone do naszych skarbców i teraz, aby utworzyć Rzeczpospolitą, znaczy Polskę, brakuje 16 grosza. 17 października 878 roku naszej ery rudy piastowski Siemowit koronuje się na słowiańskiego króla Polski. Tworzymy tytuł Królestwo Polska. Polska powstaje na naszych oczach. Sztandar dynastii Piastów. Nasz Siemowit musiał się nie dość, że lekutko zadłużyć, minus 44 szekle w skarbcu, to jeszcze podczas jego najazdów na Wielkie Morawy Poznań, jego stolica została splądrowana przez Słowian z Konfederacji Połapskiej. Jego małżonka Dobrogniewa została pojmana i zamiast zapłacić okup, wolał uzbierać pieniądze, aby utworzyć Królestwo Polski. Priorytety, proszę Państwa. Plemię rudych Radomian pokojowo wasalizuje się i dołącza do Królestwa Polskiego. Proszę Państwa, kolejny wielki sukces naszej dynastii. W międzyczasie rozpoczynamy politykę wschodnią, ponieważ kolejnym celem jest zdobycie miejsca świętego w Kijowie oraz potem północna eskapada do Arkony. Nasz 55-letni król Siemowit, zwany powszechnie Szczerym, mógłby osiąść na laurach i zająć się stabilizacją i umacnianiem władzy w regionie polskim. Przede wszystkim mógłby przeprowadzić koronację, ale gdyby to wykonał, gdyby się skupił na Polsce, nie mógłby przyłączyć całej Rusi do korony. Wielkie zjednoczenie Słowian. Proszę Państwa, jedyna możliwość za życia naszego króla Siemowita. Podporządkuj całą Ruś do korony polskiej, proszę Państwa. Nie dość, że kawał wschodnich Słowian zjednoczy się z naszą Slawią, naszą Wielką Lechią, naszą Rzeczpospolitą Wszechsłowian, to jeszcze zdobędziemy kolejne święte słowiańskie miejsce. Proszę Państwa, zaczynamy wielką wojnę naszych czasów. Polska kontra Ruś. Polska oczywiście z pomocą Śląska oraz Nowogrodu. A więc stało się wielka wojna naszych czasów, która zdecyduje o przyszłości słowiańskiej Europy. Polska razem z Nowogrodem i Śląskiem przeciwko Rusi, aby zjednoczyć i ucementować polską supremację nad tym regionem. Proszę Państwa, 10 tysięcy wojów kontra 10 tysięcy wojów. Wielka wojna nadchodzi. Polskim wojskom udało się wymanewrować armię Rusi i razem z swoimi sojusznikami Nowogrodu rozpoczęli oblężenie Kijowa. Po krótkim oblężeniu polskie wojska zdobyły Kijów, natomiast armia Rusi do tej pory nie stawiła się na placu boju. Ich stolica upadła.
Dochodzi do pierwszej potyczki, bitwa pod Żytomierzem. Tutaj osobiście dowodzi nasz piastowski król Siemowit. Po drugiej stronie stanął wódz Bogdan, przyprowadzający podobne siły. Tu widzę, że jeszcze wikińscy najemnicy przybyli na pomoc Rykowiczom. Ale nie są Rykowiczowie. Królowi Dyrę Dziwakowi z Kijowa. Na szczęście nasi sojusznicy stali na posterunku i zmiażdżyli wrogie siły w bitwie pod Żytomierzem. Mamy to! Ej, to była 3-dniowa operacja słowiańskich piastów na Kijów. Ja myślałem, że to będą wielkie wojny naszych czasów, a my zajęliśmy praktycznie niebronione grudy w Kijowie, stoczyliśmy jedną bitwę i oni się poddali. Oni się poddali. Tytuł główny trafia do Królestwa Polskiego. Wymuś żądanie. Zwycięstwo. Do mojego seniora! Totalen Krieg z tobą! Jesteś dużo większym wrogiem niż sobie wyobrażałem. Położyć kres rozwojowy krwi, zastosuje się do twoich żądań. Proszę państwa, mamy Polskę. Mamy wielką Polskę, która przeradza się w Rzeczpospolitą Słowiańską. My wspólnie tego dokonali. Po zwycięskiej wyprawie na wschód odbędzie się w końcu koronacja na króla Poliaków i wszystkich Rusinów. Odbędzie się koronacja naszego króla Siemowita w Poznaniu. Jakiegoś szwedzkiego wikinga zaprosili na koronację naszego piasta do Poznaniu i gada to jakiś o swoich tych dziwnych bogach, buszkach, rozumiesz, fryga. To czysta herezja. O cholipka, na koronację polskiego króla i w sumie króla też Rusi przybył wódz Konfederacji Połapskiej, też Słowian, przypominam, że to też byli piękni kiedyś Słowianie, niestety wyrugowani przez Teutonów. Jest opcja 72%, że złoży trybut, hołd trybutariuszowy naszemu nowemu polskiemu władcy. Przekonajmy go do złożenia trybutu. Haha! Wódz Ludwik akceptuje zwierzchnictwo Polski. A ta koronacja to dopiero początek rządów. Rozumiecie, że zaczynaliśmy jako niewielkie piastowskie piastowskie wodzostwo w okolicach Poznania i Gniezna. Nie dość, że stworzyliśmy Polskę. O proszę bardzo, najwięksi krytykanci, rozumiesz, ci nordyccy, teutońscy wyprawy na północ się szykują. A ta koronacja to dopiero początek. A przeszliśmy na tak wielki, potężny etap i to jeszcze za życia jednego władcy. Dodatkowo nasz król złoży obietnicę, że dokończy jednoczenie wszystkich polskich ziem de jure. Obecnie posiadamy 18 z 36 prowincji należących do Królestwa Polskiego. Król Siemowit zjednoczy wszystkich Polan. Proszę państwa, wiekopomna chwila. Śląsk jako jedna z ostatnich większych dzielnic Polski, nie należących w granicach naszej Rzeczpospolitej Słoweńskiej, pokojowo wasalizuje się i dołącza do naszej monarchii. Proszę państwa. Jezu, przez chwilę myślałem, że to ja kliknąłem, żeby nas zwasalizowało, bo się te wszystkie kraiki wyświetliły i myślałem, że to się na odwrót klikło. Normalnie zawał, ale na szczęście się udało. Dobra, great sukces. Ile my jeszcze prowincji? Ile my jeszcze musimy prowincji? Jeszcze 6 prowincji należących do Polski, aby dotrzymać przysięgę. Zapytacie się, szanowni widzowie, czemu polscy wojowie Rzeczpospolitej Słowiańskiej, jak to roboczo nazwaliśmy, zmierzają na Mołdawię? Otóż dlatego, ponieważ na Mołdawii znajduje się święte miejsce Barlat. Święte miejsce wszystkich Słowian, którego celem jest naszej ekspedycji jest wyzwolenie tego miejsca. Podczas wyprawy mołdawskiej nasz król Siemowit dowiedział się, że lokalni czescy Słowianie czują się zagrożeni pewnej sekty rzymiańskiej wpływami. Dlatego proponują, aby nasz polski król naszej Słowiańskiej Rzeczpospolitej, przyjął również kolejną słowiańską koronę Królestwa Czech. Także nasz Siemowit właśnie zgarnia kolejny tytuł do kolekcji. Wojna kończy się błyskawicznym zwycięstwem naszej armii Rzeczpospolitej. Polska przyłącza część Mołdawii w swoje granice. Granice są jeszcze w trakcie renowacji tak zwanej, także nie patrzcie na finalny etap tego, po prostu zaznaczamy swoje strefy wpływów. O, patrzcie, kolejny królewski tytuł do kolekcji. Co jest? Królestwo Pomorza. Mamy Królestwo Polski, Królestwo Czech, teraz będzie, uwaga, Królestwo Pomorza.
utworzone przez naszego Siemowita. Mamy również pod naszą kontrolą Królestwo Rusi Białej oraz Królestwo samej Rusi. Tak więc nasza Rzeczpospolita Słowiańska posiada 3 święte miejsca. W Płocku, w Kijowie oraz Berładzie. Są jeszcze 2 do zdobycia, no ale wymagane są 3. I teraz tak, żeby zreformować naszą wiarę słowiańską, brakuje nam tylko skromne 3762 pobożności. I to jest drobny problem. Ale są pewne możliwości, pewne mechaniczki. Nasz król Siemowit może zrobić sobie drobną przerwę od Tutalemkriegu i udać się na, uwaga, słowiańską pielgrzymkę. Pierwszy cel pielgrzymki z 5 miejsc świętych będzie Solcy. Nic, tylko głęboki, ciemny las, niewielka procesja zmierzająca do Nowogrodu, do świętego miejsca w Nowogrodzie oraz dawni słowiańscy bogowie, którzy przemawiają do naszego wielkiego króla. Nasza pielgrzymka będzie bardziej pobożna. Po drodze spotykamy pustelnika, który przepowiada przepowiednie. Ogień przemówi, a srebro popłynie z kopyta ryczącego bydła. Czy to jest zapowiedź inwazji mongolskiej? I pogromu, jaki spotka naszą słowiańską Rzeczpospolitę? Kolejna wojna na Wielkich Morawach zakończona zwycięstwem i nasz król odzyskuje ziemię należące do Małopolski i tym samym może spełnić... Olipka, jeszcze jednej prowincji brakuje. Czego brakuje, aby stworzyć Wielką Polskę? Aha, a więc Konfederacja Połapska trzyma jedną prowincję, Lubusz. A więc wojna o Lubusz. Wojna o Lubusz zakończona sukcesem, a dzięki temu nasz władca może spełnić swoją obietnicę odnośnie zjednoczenia wszystkich ziem Królestwa Polskiego. Przysięga została dotrzymana. Rozbiliśmy też Konfederację Połapską, która okupowała nasze ziemię przypadkiem i teraz możemy zwasalizować wszystkich pozostałych żbiczków, a na same Łużyce przeprowadzamy specjalną operację wojskową. O, proszę bardzo, kolejny zwasalizowany, doskonałe nowinki. Przy okazji odparliśmy jakiś najazd wikingów na Gdańsk, także nasz piastowski król nie tylko podbija, ale też broni wszystkich Słowian przed tymi barbarzyńcami z północy. Troszeczkę popracowaliśmy nad napisem, ta Polska od razu lepiej wygląda. Rozbiliśmy kolejną konfederację i wasalizujemy poprzednie jej pozostałości, natomiast teraz nasz 75-letni król Siemowit Szczery rusza na wielką wojnę o przejęcie całych Wielkich Moraw i wtedy może jeszcze złapie tytuł Imperatora Sławii Zachodniej. Nie, nasz król jest u progu śmierci. Musimy podbić Wielkie Morawy, inaczej czeka nas katastrofa. Bo niedawno urodził się Siemowitowi nowy syn, nazwany Siemowit. I teraz ten Siemowit troszeczkę psuje naszą plemienną kolejkę dziedziczenia. Ruś, Czechy oraz Mołdawia odpadłyby od naszej Polszy. Musimy utworzyć Imperium Rzeczpospolitej, zanim Siemowit zmarznie. Świetnie, udało się zwyciężyć króla... Kto tu w ogóle władał? Król Miormir II. Nawrócił się na rzymiańską sektę. Na szczęście Słowenie przyszli i wymusili na nim odpowiednie żądania. Mamy zwycięstwo. Wielkie Morawy zostały przyłączone do Polski i teraz można utworzyć tytuł Sławii Zachodniej. Tytuł Imperium właśnie zostaje utworzony. Proszę Państwa, cesarska redoma. 78-letni król Siemowit Szczery ze Sławii Zachodniej zaczynał jako lokalny wataszka spod Poznania, a skończył jako imperator wszystkich Słowian. Trzeba będzie zorganizować kolejną okazałą koronację. Nasz nowy cesarz, Siemowit, ogłosił od razu zmianę na Rzeczpospolitę Słowiańską. Rozumiesz, Rzeczpospolita Słowiańska, dwugłowy orzeł nasz polski. Rozumiesz, że Słowianie wschodni i zachodni, nasz orzełek patrzy i na wschód, i na zachód, bo nasza Polsza Rzeczpospolita jest w centrum Europy. Nie na wschodzie, nie na zachodzie, w samym gaddemet środeczku. Przy okazji dla porównania, święte Cesarstwo Rzymskie, które nie jest ani święte, ani rzymskie, ani nie jest cesarstwem, że tak powiem, wyemigrowało do Austrii i Italii, bo środkowe i północne HR, że tak powiem, wyeksplodowało.
Podoba mi się, że ogłosiliśmy powstanie Rzeczpospolitej Słowiańskiej, imperium jednoczące wszystkich Słowian południowych, może nie, zachodnich i wschodnich, rozumiesz, pod jednym polskim berłem, a koronacja cesarska odbywa się w jakichś zwykłych drewnianych chatach krytych strzechą nad jeziorem. No, powiem wam, że mocny słowiański wajbik, podoba mnie się. Przy okazji kolorek zrobiliśmy taki bardziej czerwony, taki czerwono-imperialny. Chcecie mi powiedzieć, że jeden z wasali Sławii Zachodniej, Rudy, wódz z Kijowa, rzucił podczas cesarskiej koronacji wyzwanie naszemu cesarzowi Siemowitowi? Chcecie powiedzieć, że nasz 78-letni cesarz słowiański będzie walczył z jakimś ryżym, rozumiesz, post-wikingiem? A, wielki pojedynek naszych czasów. Pojedynek zwycięstwa, naprawdę piękne wykorzystanie czyjegoś załamania z powodu własnej bezradności do pokonania go. Ragłasław reaguje na uwagi Siemowita, z Oszowieniem nie jest w stanie zrobić, gdy wyrywasz mu broń z ręki. On go pokonał jeszcze zanim doszło do właściwego pojedynku. Książę Radosław zmarzł. Nie, no on może dalej złożyć obietnicę odnośnie poszerzania naszego słowiańskiego imperium. Nie wiem, czy nie wystarczy, czy obecne granice nie są już wystarczająco piękne. Myślę, że to jest moment, kiedy nasz cesarz w wieku 78 lat całe życie walczył o wielki napis na mapie, niczym zając. Myślę, że może teraz sobie spokojnie przejść na emeryturę i zapewnić pokój. Po koronacji, jak nasz cesarz jeszcze zdąży na pielgrzymkę do Kijowa w wieku 80 lat, w IX wieku naszej ery, przez średniowieczną Europę, myślę, że to będzie kolejny hit. W ogóle koszt tej pielgrzymki wynosi 600. Większość królewskiego cesarskiego skarbca pójdzie na sfinansowanie tej pielgrzymki. Pielgrzymka zakończona sukcesem. Udało się osiągnąć kolejny poziom pobożności. Oczywiście to nadal za mało, za mało, aby przeprowadzić reformę. Potrzeba jeszcze 2700 pobożności, więc nie wiem, czy nasz cesarz dożyje reformy religii słowiańskiej. Ale w drodze powrotnej z pielgrzymki z Kijowa znalazł kaczkę. I za tą kaczką, także... Za tą kaczką, podążamy za kaczką. O kurde, podczas kolejnej pielgrzymki, tym razem do naszego Płocka, gdzie też jest święte miejsce tych Słowian, zdobył statuetkę Peruna, proszę państwa. Nie wiem, czy to tak mógłby wyglądać statuetka Peruna, to raczej inny typ rzemieślnictwa, ale fajne, więcej pobożności. To nie wygląda jak statuetka Peruna, co to jest? Dziedziczony wraz z Rzeczpospolita Słowiańska. Ło, cholipka. To jest mebel, żeby nie było, to jest jakiś figurek. Co to za karzeł? Co to za karypel mi tu stoi? Czemu ten cesarski dwór polski wygląda okropnie? To jest chyba jedyny zmurowany, kamienny, ceglany budynek, znaczy kamienny budynek na całą naszą Rzeczpospolitą. Wielka Sławia. Wracając z ostatniego świętego miejsca Słowian na Arkonie, no chyba się troszeczkę już nasz cesarz powoli choruje. Otrzymał postać niedołężną. Cholipka, nie damy rady prawdopodobnie za jego życia zreformować religii słowiańskiej. 81 lat, powrócił do stolicy w Poznaniu. Zdrowie umierający, ale wiecie co? Przeżył swojego pierworodnego opętanego syna Damowuja. Przeżył go. On miał 64 lata, ten ma 81 i nadal rządzi Rzeczpospolitą. Teraz jego następcą jest Sieciech, jego wnuk, syn Damowuja. Również opętany. W wieku 83 lat król Siemowit, cesarz Rzeczpospolitej Słowiańskiej, przekroczył wrota świata duchów w wieku 83 lat. Siemowit zmarł ze starości. Po prostu ze starości. On był zbyt potężny, żeby go jakieś raki, jakieś epilepsje, zawały serca, udary. On po prostu był imperatorem Słowian. Pusta skorupa swojego dawnego oblicza już dawno straciła rozum przed swoim finalnym odejściem. Najwyższy król Sieciech, jego wnuk, wstępuje na tron. Sieciech to osoba twardo stąpająca po ziemi, poddani mogą mieć problem z przeforsowaniem własnego zdania. Dobra, spoko. Siemowit 83 lata żył, rządził przez 41 lat. Zmarł po prostu ze starości, był głową kultury, wzbudzał postrach. Był postacią legendarną, był wzorem cnót. Był praktycznie wszystkie ścieżki stylu walki ukończył, tylko jednej środkowej tego ostatniego pointa nie wbił. Stoczył 31 wojen za swojego życia, 31 wojen, rozumiesz, on był więcej wojen miał niż Cezar. 26 ofensywnych, 5 obronnych.
6 aktywności, 4 pielgrzymki, wszystkie miejsca święte Słowian odwiedził i miał 2 koronacje na króla Polski i na imperatora Słowian. Rozumiesz? Rozumiesz? Teraz Sieciech, jego wnuk, przejmuje władzę nad Rzeczpospolitą Słowiańską. Wszystko pięknie odziedziczone, no bo tytuł imperatora jest wchłaniany ze wszystkimi. Jest jednak jeden duży minus nowego władcy, mianowicie teraz jakbyśmy chcieli zreformować religię słowiańską, to musielibyśmy od nowa dosłownie farmić, zbierać punkty pobożności, a tego mi się już po prostu nie chce. Tak więc, proszę Państwa, myślę, że w tym momencie możemy postawić kropeczkę nad i w słowie Imperium Rzeczpospolitej Polskiej i zakończyć nasz dzisiejszy odcinek z Crusader Kings 3 od Piastów przez Polskę po Wielką Rzeczpospolitą Słowiańską, Słowian Wschodnich i Zachodnich. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej materiału tego typu, no to dawajcie pomysły w komentarzach. My zwykle jak już robimy Crusader Kings 3, to oczywiście roleplayowe, fabułkowe, tego typu podboje, no za życia jednego władcy osiągnąć coś takiego, Aleksander i Cezar mogą się schować przy naszym Siemowicie. Proszę Państwa, pięknie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się, następnego. Cześć, cześć.